Cześć, dzisiaj jestem na zawodach kołowych. Nagrywam z samochodu, bo jest, kurczę, tak zimno. Rano było 4 stopnie, tak jak patrzyłem na prognozę, to ma się robić tylko chłodniej. Więc nie wiem, co nas czeka pod koniec zawodów. Mam nadzieję, że jakiś śnieg z deszczem tutaj nas nie dopadnie. Zawody kołowe koło 29 Kobyłka. Jesteśmy na kanale żerańskim. Odcinek tak zwane młyny. Startuje coś ponad 40 osób. 26 osób to łowi na feder. Reszta to są spławikowcy. Oczywiście jesteśmy podzieleni na sektory. Jak to zwykle w Kobyłce bywa, najpierw przed losowaniem jest śniadanko, więc są lokalni sponsorzy, jest piekarnia Kalinka, która zawsze funduje jakieś ciasteczka czy pieczywo. Są firmy, które fundują jakieś wędliny, więc zawsze na śniadanku w kole Kobyłka coś dobrego można znaleźć. Oczywiście jest kawa, herbata, świetna atmosfera, więc ja jadę na stanowisko, bo tu już widzę, trochę ruchu się nad wodą zrobiło. Nie wiem, pewnie nie widzicie tego za mną, ja tylko tutaj gdzieś widzę w lusterku, że ludzie już jeżdżą. Więc zapraszam na relację filmową. Pewnie wielki chryp nie będzie, ale mam nadzieję, że cokolwiek będzie się działo, bo ojejku, dzisiaj jest strasznie zimno. Cieszę się, że siedzę trochę w tym samochodzie, bo wyszedłem na to śniadanie i strasznie zmarzłem. Zobaczymy, co to będzie dalej. W roku stanowisko 12 jakoś mi, chcę powiedzieć, sprzyja. Zobaczymy, co to będzie. Bo dzisiaj znowu wylosowałem stanowisko 12, tak jak na ostatnich zawodach. Wspominałem, że jestem na odcinku Młyny. Tam widzicie w tle te budynki, to właśnie, nie wiem czy teraz, ale kiedyś tutaj był właśnie młyn. Nawet pamiętam kiedyś za czasów studenckich, gdy budżet wędkarski był bardzo ograniczony, to tutaj przyjeżdżałem jakieś otręby kupować, żeby dodawać je do zanęty. Ale to tak na marginesie. Stanowisko 12 nie łowiłem tutaj, nie pamiętam ile, więc w ogóle nie wiem, czego się na dnie spodziewać. Jestem tu pierwszy raz, myślę, że od kilkunastu lat na pewno. Wczoraj łowiłem, myślę, że tam z 500 metrów, 700 metrów dalej zupełnie inne łowisko, bo tutaj naprzeciwko siebie mam takie betonowe nabrzeże. Tam wczoraj miałem takie stare trzcinowisko, więc tam było bardzo brudno na dnie, to dno tak łagodnie wychodziło. Natomiast dzisiaj spodziewam się, że tam daleko też może być fajnie, pod tymi tam, nie wiem, larsenami, czy pod tym murkiem, który jest pod drugą stroną. Najpierw zaczynam od 10 metrów od brzegu, bo to jest tak jakby najbliższy klips, który mam. Oczywiście mam ze sobą stoper, więc będę wykonywał 2-3 zarzuty na każdą odległość i sobie określę, jaka jest głębokość tutaj. Warto to zrobić. Nie łowiłem w tym miejscu, tak jak mówię, wiele lat. W ogóle nie pamiętam, jakie tu jest dno. A tutaj wygląd tego kanału po drugiej stronie może świadczyć, że tam na przykład pod tamtym brzegiem gwałtownie też schodzi głębokość. Nieraz to też bywa fajne, więc chciałbym zobaczyć, co tam się dzieje. Cały czas się pogłębia, cały czas 10-15 cm. Co taki zarzut, to jest głębiej. Więc myślę, że zobaczę 25-15, ewentualnie takie przed tą 30 zobaczę, czy tam coś, może za tym 25 metrem też znajdę coś takiego, gdzie jeszcze nie będzie tak bardzo płytko, ale jeszcze będzie czyste dno. Także wyjdę poza 25 metra, ten drugi bliższy dystans myślę, że około 15 metra, więc tak sobie zaznaczę 25-20, powiedzmy 8 metrów, 15-28 metrów i zobaczę, jak wygląda dno na tych odległościach. Teraz już nie badam głębokości, tą głębokość badałem i mniej więcej wiem, co jest, tylko teraz sprawdzam, co jest na dnie. Przeciągam ciężarek po dnie, jak to tam wygląda. Są jakieś drobne śmieci. Zwalałbym takie miejsce, gdzie tych śmieci nie ma, żeby przynęta moja nie ginęła w tych śmieciach. Teraz już wyciągam czysty ten ciężarek. Tak jakby tutaj może nie jest idealnie, ale też nie jest bardzo źle.
Załóżmy ten 15 metr to będzie dystans, który obficie zanęcę. Zrobię sobie tutaj taki dywan z przynętami, z zanętą, żeby te ryby tutaj przytrzymać. Natomiast to miejsce 28 metrów od brzegu to będzie miejsce na leszcze. Taki jest plan. Zobaczę, zarzucę tam i zobaczę, jakie jest dno. Jaka w ogóle jest głębokość. No tam się wydaje czyściutko. Przeciągałem ten gruntomierz. Może nie jest bardzo twardo, ale jest czysto. Nie ma żadnych roślin, przynajmniej na razie nie wyłapałem. Krótka bomba, mało czasu. Chciałem sobie przygotować stanowisko, wykosić. Później jeszcze dosyć dokładnie wygruntować, bo nie znam tego odcinka. Teraz Wam pokażę, jak wyszło to gruntowanie. Dobra, zobaczymy, czy te rolki tutaj dadzą radę. Na ten bliższy dystans wrzucę, myślę, nawet około 2 litrów mieszanki pół na pół. Odmierzam sobie kubeczkiem zanętowym po 4 kubeczki gliny i zanęty. To jest miejsce, w którym będę chciał łowić też płocie, więc mam ze sobą konopie. Tych konopi też tutaj dodam do tej zanęty. Mam chyba ze 3 minuty tylko do nęcenia, więc muszę się dosyć szybko tutaj ogarnąć. Daję jokersa, kasterów, właśnie tych konopi też oraz pinek. To miejsce będzie takie bardziej obficie zanęcone. Od niego na to miejsce wejdę pewnie po jakimś czasie. Najpierw sobie zacznę budować to stanowisko pod drugim brzegiem. No dobra, ta mieszanka jest przygotowana. Jeszcze muszę sobie przygotować w pojemniczku mieszankę na ten dalszy dystans. Zacznę tak ostrożnie, po prostu koszyczek za koszyczkiem będę tam podawał, delikatnie domoczę tą zanętę. 4 koszyczki heksmesze na 28 metrów i tą michę tutaj postaram się zdążyć, żeby wynęcić przez 10 minut, przez czas 10 minut nęcenia. Dobrze, to też jest już gotowe. Konopie ogarnąłem. Dam do nich troszkę wody, żeby nie... O, jest gwizdek, czyli wolno już nęcić. No, można powiedzieć, na styk zdążyłem. Duży koszyk. Wędka z mocniejszą szczytówką, bo mam na ten dalszy dystans przygotowałem 2 wędki, obie dokładnie takie same wędki z takimi samymi kołowrotkami, plecionką i zestawami. Wszystko to samo, różnią się tylko szczytówką. To jest Supera X 330 ile ona ma? Do 45 gramów. I w tej wędce, której tutaj mam jedną uncjową szczytówkę, a w drugiej mam taką hybrydową, delikatną szczytówkę zrobioną przez Tomka Drewniaka. Jakby były jakieś bardzo delikatne brania. 4 koszyczki na ten dalszy dystans. Niech tam już sobie to łowisko pracuje. Zobaczcie, pierwszy koszyczek, już wpływają pierwsze piękne ryby. O, i wypływają. Holender. No takie życie, widzicie, jak to jest. No. Człowiek się stara, no ale nie zawsze wychodzi. No wiatr tutaj nam nie pomaga. Dlatego mimo tego, że łowię na 28 metrze, to wybrałem koszyczek o masie 30 gramów, żeby móc celnie trafiać, żeby dobrze naciągał plecionkę. Oj, podmuchy bywają bardzo mocne, widzę. Będzie trudne łowienie, szczególnie tam na tym dużym dystansie. Dobrze się ciepło ubrałem, bo będzie chyba dzisiaj zimno.
Micha między nogi i trzeba koszyczek za koszyczkiem podawać tutaj na tą bliższą linię. Tak jak wspomniałem na starcie, tutaj na tej bliższej linii nastawiam się na każdą rybę. Tutaj przypuszczałem do jakieś płotki, krąpiki. Mogą się między tym trafić też i leszcze, ale wszystko co weźmie i będzie do siatki, to będę zadowolony. Natomiast ta dalsza linia jest taka przygotowana z myślą o większych rybach, o leszczach. A co z tego wyjdzie, to zobaczę. Dobra, muszę zobaczyć, jak to wygląda z czasem, żebym wiedział, kiedy się te zawody skończą. Że jest sygnał do łowienia. Zarzucam zestaw, chyba muszę trochę czapkę jeszcze założyć i komin, bo się zrobiło chłodno. Zobaczymy, czy trzeba będzie czekać długo na branie, czy może szybko ryby tutaj się pojawią. Wędkarze raczej tutaj nie łowią, bo brzeg był bardzo brudny. Chyba nikomu by się nie chciało przedzierać przez te krzaki. Ale kto wie, może ryby tutaj jakoś przybywają, bo to miejsce, mam wrażenie, że jest głębsze niż, tak jak wczoraj łowiłem, tak jak mówię, tam 500 metrów, czy może 600 metrów w tamtą stronę. I tam wydawało mi się i bardziej brudne to dno i było, myślę, płycej dobre te 30-40 cm, więc może tutaj na tym odcinku będą leszcze. Tam było słabo z leszczami, a może tutaj będą. Mam ze sobą też dendrobeny, nie dawałem ich na start, oczywiście nie ryzykuję, ale jak się nie będzie nic działo, to może tak na aferę gdzieś tam sprawdzę je. Jest jeszcze zimno, więc nie wiem, czy to jest już dobra pora na te dendrobeny na kanale. Kurczę, wydawało mi się, że miałem branie. I zobaczę po przynęcie, bo zacząłem przesuwać, więc być może koszyk mi skoczył. Chyba tak było. Chociaż nie, przynęta jest ruszona, więc to było branie. Ciekawe, co to za ryba była. Ale numer już na samym starcie. Co prawda końcówka przynęty jest wyskrobana, więc to... Ale nic, ponawiam. Pinka, 3 ochotki. Dosyć szybko, nie zdążyłem jeszcze, zapomniałem włączyć stopera, ale myślę, że 2 minuty na pewno nie minęły. Bardzo lubię łowić leszcze i oczywiście im większe leszcze, tym fajniej. Natomiast wiem, że na kanale żerańskim dużych leszczy to raczej się nie należy spodziewać. Więc jak będą brały takie leszczyki 300-500, jak się trafi coś większego, ja będę bardzo szczęśliwy. Też lubię tutaj takie, powiedzmy, dłubanie tych ryb. To też jest bardzo satysfakcjonujące, szczególnie na zawodach wędkarskich. Stoper uruchomiony, szyja, kark zabezpieczone, głowa też. Ok, teraz można łowić. Mam nadzieję, że wiatr nie zabierze mi czapki, bo tutaj takie dosyć mocne te podmuchy są. Ale wiem, co jeszcze muszę przygotować, miarki na dzień. Ale piękne branie, mam już pierwszą rybę. A leszcza to nie wygląda, ale myślę, że może być płoć. Reakcja dosyć fajna, dosyć szybko te ryby się tu pojawiły. Tak, piękna płoć, nawet ją wezmę w podbierak. Było taka dobrze, ponad 20, myślę około 25 cm, 27, piękna ryba. Także zaraz przyniosę kamerę tu koło siebie, żeby móc lepiej zaprezentować te ryby. Reakcja fajna, 2 minuty i jest ryba. Wtedy przy tym pierwszym zarzucie też było branie. No to fajne łowienie jak na razie.
Ciekawe, jak to obficie zanęcone miejsce zareaguje, bo często przy płociach takie ofensywne nęcenie też dobre efekty przynosi. Więc zobaczę, będę może mógł, jakby były takie płocie z 15 metra, to było super. Dobra, jestem znowu. Chyba mnie będzie dobrze widać, tak patrzę. Mam kolejną rybę w drugim zarzucie, czy w trzecim. I to już jest leszcz teraz. Niesamowite. Pierwsza była jakaś rybka, która mi zniszczyła przynętę, później była płotka, a teraz jakiś leszczyk tutaj zmierza w kierunku mojego podbieraka. Ale wichura się zrobiła. Nic, będzie ciężko trafiać tam w to miejsce, bo wiatr jest wzdłuż łowiska, ale chyba dam radę. Te 30-gramowe heksmesze pięknie latają. Mam też open window, który też ma świetne właściwości lotne. Ładna ryba jest. Jak na kanał oczywiście. Z pół kilo leszcz. Może minimalnie więcej, ale taka rybka. Z taką częstotliwością super sprawa. To taka trochę zapomniana część kanału żerańskiego. Kiedyś tutaj odbywały się zawody. Ludzie przyjeżdżali na ryby. Tutaj nawet pewnie część osób, myślę, że niewiele, wie czy pamięta, że na tym odcinku też były rozegrane Mistrzostwa Świata spławikowe w 2013 roku. Akurat może nie dokładnie tutaj, tylko tam bliżej mostu. Ale tutaj był jeden sektor na Mistrzostwach Świata. Nawet w tym sektorze, w drugiej turze Didier, który został mistrzem świata, właśnie w tym sektorze drugiego dnia łowił. Przygotowałem sobie też licznik ryb, więc na końcu mam nadzieję, że się nie pomylę, bo nieraz mi się to zdarza, jak jestem taki rozkojarzony, tu kamera, za chwilę pewnie ktoś przyjdzie pogadać, więc jak nie zapomnę, to wam i nie pomylę się gdzieś tam, jak nie zapomnę, żeby kliknąć rybę, to powiem, ile tych ryb zostało złowionych. Na razie mam 2 sztuki, jednego leszcza, jedną płotkę. Dobra, krótki czas chyba tutaj, jak na razie to widać, że te ryby są. Ta zmiana pogody, takie ochłodzenie na razie je nie przeraziło, co mnie bardzo cieszy. Chwilę mam nadzieję, że zdążę sobie nalać herbatę do kubka, niech trochę wystygnie. W tych pierwszych zarzutach brania następowały szybko, no bo pierwsze to miałem, myślę, że po niecałych 2 minutach, drugie branie było około 2 minuty i trzecie też było około 2 minuty. Minęły prawie 3, jest cisza. Zobaczę, przetrzymam może do 5 minut ten koszyczek. Jakby się ustawiły leszcze, no to na nie czasami trzeba dłużej poczekać, może nawet jeszcze dłużej niż 5 minut wszędzie. Zostawić koszyk, żeby on sobie tam grzecznie czekał i wabił te leszcze. Nie ma się co spieszyć, ryby mają, tak jak ta, około pół kilo. Myślę, że tutaj na tym odcinku tak po cichu liczę, że mogą być nawet ryby większe. Nawet jakby się trafiła kilogramowa, no to będzie miała niespodzianka, natomiast liczę się z tym, że na tym odcinku takie ładne leszcze mogą się trafiać. No te podmuchy niektóre są dosyć silne. Wszyscy poubierani, niektórzy zakapturzeni. Ja na razie jeszcze kaptura nie zakładam, ale być może i na mnie przyjdzie czas. Kurczę, muszę inaczej ten podbierak ułożyć, bo mi ten wiatr go... O! Tak jest zablokowany. Też zbyt długo zestawu nie można trzymać w wodzie. Jak brania następowały szybko, a będę za długo czekał, no to nie wiem, no mogłem przegapić jakieś branie, tam może jakiś jazgarek dziubnął, ja nie zauważyłem brania i on sobie wisi i zestaw powiedzmy nie działa na inne ryby. Nie wiem, no inna rybka mogła gdzieś tą przynętę obgryźć, przynęta mogła wpaść w jakieś nieczystości, zestaw mógł się splątać, więc różne przyczyny mogą być tego, że nie ma takich regularnych brań. Skoro w 3 pierwszych braniach te brania były regularne,
a tu nagle nie ma brania, no to ciekawe, co jest nie tak. Do 6 minut doczekam i przerzucę zestaw. Ciekawostka, bo miałem i pinki na haczyku i ochotkę. I te pinki były dziabnięte, ochotka nieruszona, więc po prostu założę 3 pinki. Albo 2 i zobaczę, może ta przynęta będzie lepsza. Może ta ochotka wcale tym rybom nie jest potrzebna. Więc jakieś branko było, niestety ryba się nie zacięła, nie dobrze sygnalizowała, niewyraźnie. Tam końcówka tej pinki była ruszona. Przy takich szybkich braniach zobaczę, jak będę jakoś nieskuteczny, nie będę ich widział, albo będą jakieś bardzo delikatne, no to będę musiał łowić wtedy z kolana. Przyznam, że z kolana rzadko łowię, wolę pozostawić wędkę. Niech sobie leży, szczególnie przy łowieniu większych ryb. Gdzieś tam jak mam takie wrażenie, że nie jestem bardzo stabilny i poruszam się na stanowisku. Znaczy inaczej, może dzięki temu, że odłożę sobie wędkę na podpórki, jestem bardziej niezależny, mogę sobie sięgnąć po herbatę i czekać na to branie. To są zawody, ale coś tam się znowu działo. Także coś w tym łowisku pływa, to nie jest to złe. Jednej pinki nie ma, ściągnięta. Kurczę, nie mogłem się tutaj wpasować w to łowisko. Miałem jakieś puste brania. Miałem wrażenie, że mam za długi przypon, więc go skróciłem do minimalnej długości 50 cm. Wziąłem też tą wędkę z delikatną szczytówką. No i mam kolejnego leszczyka. Nie jest to wielka ryba, ale 150 punktów. Kolejne. Oby takie rybki brały i większe, to będzie dobrze. Tak jak wspomniałem na początku, ja tutaj w kanale to się nie nastawiam na jakieś wielkie ryby, bo to jest rzadkość, ja o tym dobrze wiem. Ważne jest, żeby łowić regularnie to, co się da łowić. Teraz już nie lekceważę tych brań, tak jak na początku piłem sobie herbatkę i łowiłem na takiej oleniuszka troszkę. Wziąłem wędkę do ręki, trzymam ją na kolanie, no i reaguję na to, co się dzieje tam na szczytówce, na każde wskazanie. Wcześniej miałem szczytówkę jednouncjową, ona jest świetna, żeby właśnie zanęcić łowisko. Jak jest duży uciąg, no to też jest lepsza niż ta taka hybrydowa. Na razie tego uciągu jakiegoś dużego nie ma, co mnie dziwi, dlatego zacząłem od tej mocniejszej szczytówki, bo myślałem, że właśnie przez to, że jest taki wiatr, to będzie mocno tą szczytówkę wyginać. Jakoś bardzo jej nie wygina, więc ona jeszcze działa. Jest delikatnie przygięta, ale wskazuje brania. No nic, no mam nadzieję, że po tym dobrym początku wpadnę w taki dobry rytm i regularnie te ryby będą tutaj trafiać do podbieraka, że znajdę z nimi jakiś taki wspólny język i będą fajne zawody. Minęło 40 minut zawodów, ja mam 3 ryby, ale myślę, że jakbym tak łowił właśnie, że w pół godziny 700 gramów, kilo 40 na godzinę razy 5 godzin, to by był świetny wynik. Więc pomimo tego, że były te ryby i coś tam się teraz, no można powiedzieć, troszkę zepsuło, to jakoś tak mnie to nie martwi, no bo to nadal jest, myślę, dobre łowienie. Oby taką właśnie średnią, tak jak wspomniałem, to 700 gramów na pół godziny utrzymać. Będzie super. Też tu na kanale żerańskim jest tak, że trzeba nieraz na te ryby poczekać. Nic się nie dzieje i powiedzmy po 2 godzinach przychodzą leszczyki i wtedy można ten wynik nadgonić troszkę, dlatego ja jeszcze się nie zniechęcam, bo nieraz tutaj wędkowałem i wiem, jak to się odbywa. Akurat trafiłem na przerwę w wietrze i bardzo ładnie tutaj udało mi się zarzucić zestaw. Ciekawe, czy to
przyniesie kolejne branie. Branie delikatne, bardzo delikatne, takie tylko ugięcie tej hybrydowej szczytóweczki. Ale po to ona jest, żeby właśnie wskazywać takie delikatne brania. No to taka żerańska średnia. Zaraz wam pokażę tego leszcza. O. Połowę swojej wagi zostawił na przyponie. Myślę, że już kilogram mam w siatce. To i tak jest świetnie. Kurczę, trudne warunki są, bo tutaj strasznie ten wiatr dmucha w tą szczytówkę. Zrobił się już teraz uciąg. Ściąga zestaw, a te branka takie są, ojejku, delikatne. No znowu było branie. Holender. Ale znowu teraz pinka jest nieruszona, tak jakby tym rybom tylko ochotka pasowała, więc rezygnuję z pinki, zakładam same ochotki. Tak jakby mi się te leszcze tutaj ustawiły. Więc mam nadzieję, że nie odpłyną i będę mógł je holować regularnie. To nie był dobry zarzut. Niestety trochę za wysokim łukiem rzuciłem. I jeszcze w ostatniej fazie przyszedł wiaterek, który pół metra przesunął mi ten koszyk w prawo. No nic, przytrzymam chwilę, zobaczę, nie będzie brania. Brania są dosyć szybkie, więc czekam te 2 minutki, nie będzie się nic działo, przerzucę zestaw, bo tu nie ma co dłużej czekać. Mam wrażenie, że te ryby biorą szybciej. Chyba jak miałem takie wyraźne brania, to nie czekałem dłużej jak 2 minuty. A jakieś jeszcze mi tu śmieci przypłynęły. Trzymam szczytówkę przy samej powierzchni. Nie podnoszę jej jakoś wyżej, no bo jest taki wiatr, tam takie podmuchy są, że tak tą szczytówką majta i trudno wyłapać te delikatne ugięcia. Dobra, przyszedł i na mnie czas, żeby założyć kaptur. Holender, zimno się zrobiło. To dopiero początek zawodów, jeszcze pierwsza godzina nie minęła. 50 minut. Minęła godzina, więc chciałem sprawdzić ten krótszy dystans. Wykonałem chyba ze 3 czy 4 zarzuty. Złowiłem 2 ryby teraz takiego leszczyka. Nieduże te rybki, ale tutaj też coś się dzieje w tym zanęconym miejscu, więc chwilę posiedzę. Zobaczę, czy będę łowił regularnie, no bo to jest najważniejsze tutaj na tych zawodach, żeby regularnie wyjmować ryby. Brania tutaj są takie delikatne, takie ugięcia tylko samej końcóweczki, więc muszę być bardzo skupiony, żeby nie przegapić tych brań. Ale jak na razie je widzę, więc zobaczę, jak będzie dalej. Mam 5 małych rybek i te 2 leszcze. Tego leszczyka też jako małą rybkę zaliczyłem sobie. Nie wiem, ile mogę mieć, z 1300. Kurczę, było od razu branie. Spudłowałem, ale coś też tu się dzieje na tej bliższej linii. No to wędkowanie już wymaga takiego skupienia. Tam coś się popsuło na tej dalszej linii, więc dałem tam temu miejscu odpocząć. Przyszedłem tutaj na tą bliższą linię. Złowiłem jakiegoś krąpia, później leszczyka, a później już miałem jakiś okonek, jazgarz, więc odpuściłem to miejsce i z powrotem zarzuciłem na tą dalszą linię i po minucie mam leszczyka, więc chyba na razie warto tam pilnować tego dalszego miejsca. Tutaj to obficie zanęcone miejsce, no były jakieś ryby, ale później się wdały takie jakieś okonki czy jazgarze. No to nie są ryby, na które tutaj przyjechałem. Ogólnie nie jest dobrze w sektorze, z tego co tak obserwuję, to nie ma zbyt wielu ryb, tak mi się wydaje, przynajmniej tutaj z tej części, gdzie ja jestem.
Więc to moje łowienie nie jest złe. O, kolejny taki, powiedziałbym, żerański leszcz. Bo zrobił się dryf teraz. Widzę, że tą szczytówkę mi wygina. Więc jakiś tam uciąg jest. O, ale teraz ryba mi wygięła szczytówkę. Kurczę, dobry powrót był. Tak, jeszcze chciałem coś tu kombinować bliską. Wiem, może do nęcę, może coś się stanie, ale na razie dobry ruch. 2 rzuty, 2 ryby i to w bardzo krótkim czasie. To już nie będzie raczej leszcz. Będzie pewnie krąpik jakiś albo płotka. O, ładny krąp. Kolejna fajna ryba. Cały czas. Siatka się zapełnia, waga rośnie. Cieszę się z tego, że wykorzystuję brania, bo miałem taki moment, że nie mogłem tych brań zaciąć. I później złowiłem tam taką płoteczkę. Nawet już jej nie pokazywałem, nie włączałem kamery na tą rybkę. Nie wiem, ile miała, no. Niecałe 10 cm, takie maleństwo. I tak sobie myślę, że te wcześniejsze brania, które tam gdzieś końcówki przynęt miałem obgryzione, to być może to te małe rybki. Dlatego uciekłem stamtąd. Łowisko chwilę odpoczęło. No i jak na razie znowu jest fajnie, nie zapeszam. 10 ryb w siatce, w tym 3 leszcze. Także jest ok. Coś tam się działo, musiałem tą wędkę tak nienaturalnie trzymać, bo mi taka trzcina jakaś tu wpłynęła. Nie miałem jak oprzeć tej wędki. Spudłowałem. Ale nie wiem, co to było. Przynęta wygląda dobrze. Ojejku, tu jakieś słońce tam już nawet za tej chmury wychodzi. O, piękne branie. Mam następnego leszcza. Mam nadzieję, że mi ci wioślarze nie skoszą tej plecionki. Holender blisko płyną, ryba idzie pod powierzchnię. Ale mam nadzieję, że dobrzy wioślarze i wiedzą, że wiosła mocno nie trzeba zanurzać, także zanurzyłem szczytówkę w wodzie, liczę na to, że mi nie zbiorą. Dobra, przepłynęli. Także tu się udało. O, chyba fajny leszczyk jak na te żerańskie, więc przyjemny hol. Skubany tu jedzie w te rośliny. Tutaj sobie musiałem wykosić, jakieś jeszcze podwodne zostały, ale on tutaj nie odpuszcza. O, to jest jakiś krąb duży. Ten krąb to lepszy jak te leszcze. Dlatego tak tutaj mi chodził. Zobaczcie, jaki krąpal. O, teraz dziewczyny płyną. No, one się poruszają z większą gracją. Co by tu nie gadać. Jest kolejna ryba. Znowu fajna. Ten dalej zdecydowanie większa średnia tych rybek jest. Teraz są dobre brania, więc na razie nie będę kombinował tutaj bliżej. Pilnuję tej dalszej linii, żebym cały czas tam podawał przynęty. Ale to chyba znowu będzie jakiś krąb, to nie będzie leszcz. Ewentualnie jakaś płoć. Tak, płoć. Ale taka już pod 100 gramów, myślę. Ziarnko do ziarnka i się uzbiera. Niezły przekrój tych ryb jest, bo są i płocie. To jest kilka leszczyków, są krąpie. Tak jak wspomniałem, miałem też okonia, jest garza, więc kilka gatunków dzisiaj do siatki wrzuciłem. Okonia nie wrzuciłem, bo okoń niewymiarowy, ale ta cała reszta jest w siatce. Ta płotka tak intensywnie wzięła za to, ale pała tym kijem. Już te leszczyki bardziej delikatne były, tak tylko przyginały. Mam kolejnego leszcza, więc takie jest dłubane to łowienie. Jedna rybka, później cisza, później znowu jakaś ryba. Na razie jeszcze nie jestem tak wpasowany, żeby za każdym zarzutem wholować rybę. Może po prostu tych ryb tu nie ma, no bo jak patrzę na sąsiadów, czy tam dalej gdzieś widzę wędkarzy, no to
raczej siedzą. Nie widziałem, żeby ktokolwiek używał podbieraka. Także chyba na razie nie mam na co narzekać. Bo to będzie już piąty leszcz. A jeszcze niecałe dopiero 2 godziny zawodów minęły, także krzywdy nie ma. Zestaw się teraz trochę splątał przy zarzucie, ale mimo wszystko branie było bardzo dobrze sygnalizowane. Chyba się woda w kanale delikatnie podniosła, bo widzę, że... O, ale spudłowałem, takie branko było. Bo Federarma nie ruszałem, a już się szczytówka chowa pod wodę, więc tak jakby ta woda troszkę się podniosła. Chyba trochę za wcześnie, bo tak jakby końcówka tylko tej ochotki jest ruszona. No ale takie spudłowane branie raczej nie oznacza, że spłoszyłem rybę. Gorzej jakbym ją gdzieś tam, jak to się mówi, trafił po zębach, wtedy było gorzej. A tak to nadzieja na kolejne branie. Tak jakby miał kolejne branko, co to było? Nie, to plecionka się chyba przesuwa. Ajejku, warunki dzisiaj takie nie najlepsze, ale każdy ma takie same. No te leszcze chyba mnie polubiły, bo wyłączyłem kamerę, za chwilę miałem branie krąpia. Teraz mam następnego leszcza zaraz po tym krąpiu, od razu po zarzuceniu. Więc mam nadzieję, że nakręcę te leszczyki tak, że będą tam stały i czekały na moją przynętę. Tej wielkości ryba. Tutaj w dzisiejszych warunkach to są takie bonusy, że hej. Ale dobrze, że są. Jak na razie to jest świetne tempo. Dopiero teraz minęła 2 godzina zawodów, a ja mam 6 leszczy i 9 innych ryb, więc to jest super. Aż się zastanawiam, czy się nie mylę, że to jest 2 godzina. Nie no, 2 godzina dopiero. To jest nieźle. Utrzymać takie tempo i będzie super wynik. Leszcze są bardzo nieśmiałe, bo jak nie wyłączam kamery, żeby gadać i zacząć do kamery, nie mam brania. Wyłączam kamerę i za chwilę mam branie. Także one do Big Brothera by się nie nadawały zdecydowanie. O, chyba że... Ajajajajaj, trąciłem teraz rybę. Ale było branie, ta by się może nadała. Mam nadzieję, że ich nie spłoszyłem. Nieśmiałe jakieś branko było. Łowię teraz koszyczkiem Open Window typu Cage. Wielkość MK 30-gramowy. Zaraz pokażę, jak to wygląda. O, nie pokażę, bo mam rybę od razu przy napinaniu plecionki mi wzięła. To jest następny leszcz. Więc wygląda na to, że one tam się troszkę już lepiej u mnie czują i brania teraz są częste. Nie wiem, czy to leszcz będzie, bo teraz tak idzie łagodnie. Ale one tak idą, że szarpną parę razy tam po zacięciu i później tu w miarę do brzegu idą grzecznie i przy brzegu zaczynają szaleć. O, no, dokładnie. Także to będzie następny leszczyk. Nie chcę dać się podciągnąć do powierzchni. Ojejku, jaki wariat. Chodzi tutaj po prostu jak szalony. O, ten to taki jakiś nawet już ma. Takie wpada w delikatne złoto. No to nie jest złoty duży leszcz, ale chyba największy z tych wszystkich i taki jest odcień złotego. Zobaczcie, jak tu szalał, się wplątał w te wszystkie rośliny. Dobra, uwolnię go i będę odpinał te rośliny. Pełno tego tu jest przy brzegu. Dobra. Przypon oczyszczony.
przynęta i do przodu. Dobra, można kolejnego leszcza dopisać. 7 sztuk jest, no to jest... Nie spodziewałem się aż tak dobrego łowienia, muszę przyznać. Chociaż też muszę przyznać, że jak okazało się, że wylosowałem tą część z dala od mostu, to mnie ucieszyła. Jeszcze jak tu przyjechałem i się okazało, że jestem naprzeciwko tego murka. Zacząłem gruntować i na dnie nie było tych śmieci w takich ilościach jak tam dalej przy moście. I widzę, że tu jest też głębiej, to co wspominałem na początku. No to tak po cichu sobie pomyślałem, mówię, kurczę, no może to będzie to. No jest zupełnie inne łowisko niż 500 metrów dalej. Dno bardziej przyjazne, głębiej. Być może te ryby tutaj niepokojone będą lepiej brały. No i na razie tak jest. Nikt nie chodzi, bo tu przeważnie jak mamy kołowe zawody, tak w ogóle na marginesie zapraszam Was. Ja jestem w kole 29 Kobyłka. Świetne koło, fajni ludzie, dobrzy zawodnicy. Więc jakbyście chcieli ze mną rywalizować w zawodach, zawsze przed zawodami czy po zawodach można pogadać, to zapraszam do koła 29. Opłaty można zrobić w sklepie Rybka w Kobyłce. Jest mocna ekipa federowa, jest mocna ekipa spławikowa. No w tym kole jest 2 mistrzów świata, tak też podam na marginesie. Ja byłem w spławiku w drużynie seniorów. Jest Mateusz Turek, który był mistrzem świata w drużynie juniorów. Także nie wiem, czy jest jeszcze jedno takie koło w Polsce, gdzie jest 2 mistrzów świata w jednym kole. No i teraz cisza. Były 2 leszczyki, wpadły jeden szybko po drugim. I ten zarzut na pusto. Być może tutaj trzeba troszkę dłużej wytrzymać. Najczęściej te brania były do 2 minut. Teraz już jestem 2,5 minuty po zarzucie, ale myślę, że do 5 minut wytrzymam. Chociaż jak zdarzyło mi się poczekać właśnie do tych 5 minut, to jak wyjmowałem, to gdzieś tam te robaki widziałem, były albo obgryzione, albo gdzieś tam jakiś paproszek był na tych robalach, więc być może to nie jest mądre, że tyle przetrzymam. No ale zobaczę. Może to będzie czas, żebym sobie kolejny kubeczek herbaty nalał. Było delikatne wskazanie. Oj, delikatne. Nie wiem, co to było, bo te leszczowe brania takie są bardziej wyraźne. O, mam jakieś śmieci tutaj. Ten mój zestaw gdzieś tam wylądował w jakimś śmietniku. No, prawie nieruszona ta przynęta, więc być może była gdzieś w jakichś nieczystościach na dnie. Na chwilę się odmeldowałem z tą kamerą, bo nie było jakieś regularne łowienie, ale złowiłem w tym czasie jakiegoś kolejnego leszcza, za 2 krąpie. Teraz mam następnego leszcza, więc przyznaję, nie spodziewałem się aż tak dobrego łowienia przy tak złej pogodzie i w tym miejscu. Mam wrażenie, że te leszcze coraz większe się trafiają, więc być może, tam wspominałem na początku, że nawet kilogramowy mógłby się trafić. No fajnie by było, jakby tak na sam koniec przyszły te grube. Bo te leszczyki no już są większe niż te początkowe. Zobaczcie. Co tutaj haczyk się o podbierak zaczepił. Także 9 sztuk już w podbieraku pływa. Plus 10, 11 innych ryb. Wynik jak na razie jest super. Przede mną jeszcze 3,5 godziny zawodu. Tak, 2,5 godziny. Dobrze liczę? Tak, to jest mniej więcej połowa zawodów. Także aż strach pomyśleć, jaki tu wynik się zbuduje na tych rybach, jakby tak dalej szło i przyszły te większe ryby. Naprawdę nie spodziewałem się. O, teraz deszczyk zaczął padać. Więc cały czas coś się dzieje. Nie nudzimy się. Tak włączałem tą kamerę, bo trochę chcę zaoszczędzić baterię, żeby nie było tak, że w końcówce na przykład się zrobi świetne łowienie, a ja nie będę miał już baterii. Chociaż to łowienie, co jest teraz, to też nie można narzekać, bo to jest jak na warunki kanałowe, to jest dobrze. Zresztą ja widzę, co się dzieje tutaj u ludzi, więc tak naprawdę to jakiegoś chyba szału nie ma tutaj w tym rejonie, co ja jestem. Tak jak mówiłem, mam stanowisko 12. W tym moim
sektorze jest 13, więc jeszcze za mną jest jeden kolega. No i później jest dosyć długa przerwa. To jest takie przycinowisko i dopiero za tym przycinowiskiem jest następny sektor. Więc tutaj widzę mniej więcej połowę tego sektora, no to nie zauważyłem, żeby ktoś pod bierakiem wyjeżdżał, więc jak łowią, to raczej takie rybki, które na klatę biorą. Tam dalej nie wiem, nie widzę tego, więc waga pokaże, bo też nikt nie chodzi po brzegu, żadnych informacji nie ma, więc tak naprawdę nie wiem. Przypuszczam, że to, co robię, jest dobre i jak na razie wynik jest super. No ale tak naprawdę to waga to zweryfikuje. Za 2,5 godziny. No wy szybciej się o tym dowiecie. Było delikatne wskazanie w tym zarzucie, ale ryba nie ponowiła. Tak tylko ruszyło i koniec. Teraz już łowię tą delikatną, hybrydową szczytówką, na której widać chyba każde drgnięcie. Co prawda trochę ją ten dryf, który się zrobił, wygina, ale nie jest źle. Wydaje mi się, że ta sygnalizacja jest dobra. Przynajmniej w tej ostatniej fazie byłem bardzo zadowolony ze skuteczności. Bo wcześniej na początku to mi się to nie do końca podobało, bo miałem wiele razy, jak łowiłem tą mocniejszą szczytówką, no to wiele razy wyciągałem zestaw, który widziałem, że był ruszony, a ja nie widziałem brania, albo jak było to branie, to było tak szybkie, że nie zdążyłem zaciąć, więc zmieniłem na tą delikatną szczytówkę. Jeszcze teraz dodatkowo wydłużyłem przypon, żeby ta sygnalizacja była troszkę opóźniona. No i to jest dobre. No nic, minęły 3 godziny, było jakieś wskazanie, więc muszę przerzucić ten zestaw, bo być może jakaś drobna ryba tam namieszała. Przynęta jest nieruszona, więc kurczę, a może to nawet nie były brania, tylko jakieś obcierki, może tam już jest za dużo tych przynęt. Więc teraz rzucę pustym koszyczkiem akurat. Open window to jest świetny koszyczek, żeby rzucać na pusto, bez przynęt. Jeszcze bulety też dobrze sobie radzą, ale już koszyczki typu cage na taki dystans prawie 30 metrów. No ja nie podejmuję się celnie łowić takim koszyczkiem pustym, a tym można zarzucić. Zobaczę, zarzut, w którym nie podaję dodatkowych przynęt, tylko moja przynęta na haczyku, no i to, co tam wcześniej podałem, łowiąc tym koszyczkiem. Tak sobie myślę, no skoro miałem 2 razy miałem takie wskazania właśnie, szczytówka się przygięła, to nie były takie klasyczne obcierki, ale też zdaję sobie sprawę, że tu nie są jakieś olbrzymie ryby. Gdyby te leszcze były duże, no to wtedy te obcierki są takie bardzo wyraźne, natomiast tu były takie trącenia, a przynęta wyglądała na nieruszoną, więc no to musiały być trącenia o plecionkę. Zobaczę, czy to był prawidłowy wniosek. O, jakie siąpidełko przyszło. Przynęty tutaj, zanętę mam zabezpieczone parasolką, od razu rozwinąłem, bo gdzieś tam patrzyłem prognozy, to właśnie wiedziałem, że ma być duży wiatr i ma być moment, że coś tam ma popadać. I to chyba jest ten moment. Ojejku, ale po oczach idzie, bo ten wiatr taki jest centralnie tutaj w twarzy, więc ten drobniusieńki deszczyk gęsty idzie w oczy. Ojejku. Chyba muszę wstać z kosza i zabezpieczyć torby, bo wczoraj jak byłem na treningu, to zmokło to wszystko. Dzisiaj pozostawiłem otwarte torby, żeby sobie wyschły. No nie, no ta chmura nie wygląda na jakąś długą, więc przypilnuję, może w tym czasie będzie jakieś branie. Zobaczcie, zarzuciłem teraz pustym koszyczkiem bez przynęt. I na razie nic się nie dzieje. Minęły już ponad 2 minuty. Nie ma żadnej reakcji. Więc być może cały czas jeszcze powinienem podawać te przynęty w łowisko. W ogóle to muszę sobie dorobić tutaj tej gliny, bo teraz łowię gliną z jokersem. Dorobię sobie następną jakąś tam porcyjkę. Cisza, nic się nie dzieje.
Zarzucę napełniony koszyczek. Może to coś da. Jak widzicie, to łowienie nie jest takie zarzucił i wyjął. Są momenty, że następują brania 2-3 i później robi się cisza i znowu później tak jakby te ryby nie ustawiały się tak albo nie pływały jakimiś takimi większymi ławicami, żeby się ustawić i być w tym stanowisku i żerować. Kolejny srebrny mieszkaniec tej wody na literę L pobrał przynętę. Miałem kilka takich zarzutów na pusto, ale dobrze, że coś się zadziało. Tutaj przechodził kolega, opowiadał mniej więcej co się dzieje, to podobno ktoś chwalił jakimś leszczem 1,5 kilogramowym. Także wspominałem o jakichś bonusach i u kogoś się trafił. Ja też wierzę, że skoro są te małe, jeszcze jest troszkę czasu do końca, no to taki duży i do mnie przypłynie. Jedzonko tam ma jak należy, więc dlaczego nie? Taka ryba. Cały czas poziom wody w kanale się podnosi, bo ustawiłem się tutaj na suchym, a już widzę, że tutaj, gdzie mam te przednie nóżki ustawione, już się robi mokro. Znowu musiałem podnieść federarm, żeby szczytówka nie była pod wodą. Więc cały czas delikatnie ta woda rośnie. Nie jest to szalone łowienie w szalonym tempie, bo mam na razie 22 ryby. Więc coś tam się dzieje, ale nie ma takiego szału, że co zarzut, to co chwila jakaś rybka. Więc teraz nawet już odłożyłem wędkę na federarm, żeby mieć chwilę dla siebie. Palce już trochę skostniałe, bo jest chłodno. Ten wiaterek tutaj tak w tą stronę na nas wieje. Ale jak na razie to łowienie jest bardzo satysfakcjonujące. Takie. Czuję, że nie jest łatwo, bo nie ma w każdym zarzucie ryby. Ale można te leszczyki wyczekać. Co jakiś czas one przypływają i biorą. Miałem teraz dłuższą przerwę. Mam nadzieję, że znowu przyjdzie taki moment, że ze 2-3 z rzędu złowię, bo tak to wygląda tutaj to łowienie. Że są jakieś ryby, później następuje przerwa, później znowu coś tam się dzieje. Też zadowolony jestem, że nawet jak się nic nie dzieje, to nie ma tych ryb przeszkadzajek, takich jakichś tam jazgarków, okonków, które niszczą przynętę, niszczą to pole, zanęcone pole. Połykają głęboko przynętę, ciężko jest je wyhaczyć, więc takie ryby nie przeszkadzają. Jak już mam branie, to wiem, że to będzie leszcz, ewentualnie teraz tam też biorą jakieś krąpie pomiędzy tymi leszczami. Także ruch szczytówki to zwiastuje, że to będzie fajna ryba już do holowania. Jak wspomniałem na początku, łowię wędziskiem Supera X 11-stopowym 3,30. To jest kij o świetnej akcji. Ja uwielbiam właśnie do takiego łowienia to wędzisko wykorzystać. 28 metrów, duży wiatr, więc muszę mieć takie wędzisko, które ma tą dolną część sztywniejszą, żeby wykonać mocny zarzut, który pozwoli dosyć nisko temu koszyczkowi lecieć, żeby on nie leciał balonem, tylko dosyć nisko, żeby leciał. Dzięki temu, jak jest blisko powierzchni koszyczek i dochodzi do klipa, no to ta plecionka momentalnie siada na wodę. Nie ma tego efektu, że koszyczek jest wysoko nad wodą, uderza w klip, ten koszyczek spada, balon się robi i ten balon spada na wodę, gdzieś tam tworzy się balon, taki wybrzuszenie z plecionki. To już nie jest dobre wtedy łowienie. A tym wędziskiem mogę bardzo celnie właśnie zarzucać. A znowu po zacięciu ma fajne ugięcie. Dodatkowo jeszcze mam ten odcinek federgumy, który też amortyzuje. Jest super. Do dzisiejszego łowienia eleganckie wędzisko. W ogóle miałem tutaj po wczorajszym treningu, to chciałem sobie te wędki poprzezbrajać, bo wczoraj miałem właśnie przygotowane dwie te wędki 3,30, jedną 3-metrową. No jak łowiłem, tak jak mówiłem tam wczoraj na treningu, to tam dalej jak 20 metrów to się za bardzo nie dało łowić. Łowiłem w ogóle około 12 metra.
I tak dzisiaj też chciałem łowić, taki był zamiar i sobie pomyślałem, że sobie przygotuję te wędki takie właśnie 10-stopowe, 3-metrowe, żeby łowić tutaj blisko. I tak sobie myślałem, a w ogóle te 3,30 to wyrzucę z pokrowca, bo one nie będą mi potrzebne, bo tam dalej jak 20 metrów się nie łowi. Ale jakoś tak wyszedłem wczoraj wieczorem, żeby przyszykować sprzęt i po prostu mi się nie chciało, muszę przyznać. Mówię, dobra, mam gotowe 3,30, nie będę ich wywalał. Jak będę potrzebował wędkę z delikatną szczytówką, to właśnie w tej 3,30 mam tą hybrydową szczytówkę i zostawiłem je w pokrowcu. Więc tutaj moje lenistwo trochę mnie uratowało przed tym, że mam na co łowić, bo jakbym mnie usunął z pokrowca, to bym miał problem, żeby tym 10-stopowym wędziskiem 3-metrowym tam pod 30 metrów celnie zarzucać. Zarzucałbym oczywiście, ale nie z taką celnością, jaką mam tą wędką 3,30. Także ktoś nade mną czuwał wczoraj. No i ten zarzut znowu na pusto. Parę na pusto, była ryba, znowu na pusto. Ale przynęta wygląda, jakby delikatnie coś chciało ją drasnąć, więc cały czas mam nadzieję, że coś tam się kręci w tym moim łowisku. Jestem znowu. Miałem znowu następny taki przestój, nic się nie działo. Chyba ze 3 czy 4 przerzuty miałem na pusto. A teraz jest następny leszcz. Wydaje się duży. Chyba tak jakbym miał go po tej fazie holu ocenić, to chyba największy z tych, co miałem. Tak jakoś najbardziej dostojnie szarpie pyskiem. Zobaczę, kurczę, no może mniej, a większe, to by było fajne. No zdecydowanie największa ryba, zdecydowanie największy. Ten już taki z 800 gramów, więc warto czekać. Piękny leszcz. Teraz to są takie leszcze, które jakby one tak brały, to takie ryby budują później wagę. Najlepiej. W miarę szybki hol, pewne branie, no i waga rośnie. Cały czas też kombinuję z przynętami. Przynęty oczywiście pewnie większość z Was wie, ja współpracuję z firmą Gomar, więc mam świetne robaki z Gomaru. Bardzo im za to dziękuję, znowu stanęli na wysokości zadania. Świetna ochotka, Jokers, kastery zrobili takie, że no nie wiem, no takie myślę, że można by je do Sewr wsadzić jako wzorzec. Świetne, naprawdę świetne. No oprócz tego mam też pinki i białe robaki. Mam też dendrobeny, chociaż te dendrobeny to na razie jakoś w nie bardzo nie wierzę. Dokroiłem, dodałem do jednego koszyczka, nawet leszcza po nich złowiłem, a później nie było reakcji. Także na razie dendrobeny to nie do końca, ale Jokers pinki jak na razie tutaj robią robotę. No i oczywiście na haczyku ochotka też. Mówię, że kombinuję z przynętami, też kombinuję z przynętami na haczyku, bo na początku łowiłem pinkę z ochotką. Później był moment, że te leszcze dobrze brały na białego z 3-4 ochotkami. Widziałem, że te białe robaki są w ogóle wyssane, więc tak jakby te ryby no chciały tych białych robaków. Teraz miałem kilka zarzutów na pusto, więc tak sobie pomyślałem, a może już jakaś tam faza tych zawodów jest, te ryby już trochę pojadły. No nie jest ciepło, więc tak sobie myślę, że ta przemiana materii u tych ryb nie jest jakaś ogromna. To jeszcze nie jest ten moment, że ruszyły ostro na żerowanie. Więc założyłem teraz same ochotki. 4 ochotki miałem i nastąpiło dosyć szybko branie. Ponowiłem też te 4 ochotki na haczyku. Zobaczę, czy to im ten biały przeszkadzał. Może z białym to była już za duża przynęta dla tych leszczy. Ale jakby były leszcze tak jak ten, który mi wziął teraz, no to takie solidna ryba już. Jak na kanał żerański to duża. Pewnie dla wielu wędkarzy, którzy no nie znają tego łowiska, łowią w jakichś zbiornikach. O kurczę, było jakieś delikatne dotknięcie, ale spróbowałem. Ci, którzy łowią gdzieś na zbiornikach, gdzie występują leszcze ponad kilogramowe, no to na pewno takie leszczyki nie robią wrażenia. Ale uwierzcie mi, na kanale to są ryby,
którymi się robi wynik. Więc ja będę je nazywał bonusowymi. Wiatr się odwrócił, w przeciwną stronę zaczął wiać. Ciekawe. W ogóle bardzo poziom wody rośnie. Znowu musiałem podnosić tutaj federarm, bo już mi szczytówka pod wodę zaczęła włazić. Także cały czas delikatnie ten poziom wody idzie w górę. Dobra, leszcza można zaliczyć. O kurczę, znowu miałem jakieś branko i spudłowałem. Ale to nie wyglądało mi na leszcz. Ostatnio jak wyciągnąłem, to była obgryziony, tak jakby końcówka jednej ochoteczki była różona, więc może jakieś mniejsze ryby. No nie, teraz to wyglądało tak jakby to mógł być leszczyk teraz. Kurczę, no. Branie wydawało się wyraźne. Zaciąłem w tempo, ale jednak nie udało się tej ryby zaciąć. Ciekawe, co tam w tym łowisku było, że tak mnie oszukało. Chyba znów wrócę do łowienia z kolana w takim razie, skoro spudłowałem te brania. To może ten ułamek sekundy, który musiałem stracić, żeby sięgnąć ręką po wędkę, może to zadecydowało, bo już wyraźne branie było na szczytówce. Nie, no to chyba muszą być jakieś maleństwa. Znowu było jakieś dziubanie i nic z tego nie wyszło. Maluchy, nie denerwujcie mnie, no. Kurczę, ale obskrobana ochotka. No nie, no to nie wygląda na malucha. Kurczę, jakby te leszczyki znowu do mnie wróciły, tylko coś nie mogę ich zaciąć. Za późno mam sygnalizację, za długi przypon, nie wiem. To już są brania, bo już był taki moment, że trochę to łowisko tak się ucichło. Ale brania są teraz znowu. Trochę na pusto. Ale nic, zatnę rybę, zobaczę, co to za rybki mi tam tutaj mnie oszukują. 3-1 dla rybek teraz w tym czasie. Płotki takie sprytne bywają. Ciekawe, czy to płotki mnie tak oszukują. Bo płotki też potrafią, tak jak leszcze, wycmokać tą ochotkę. Czy tam pinkę, czy białego robaka, zależnie co jest na haczyku. Kurczę, wiatr ucicha, ale muszę wam powiedzieć, że jest zimno. Cały czas ta temperatura chyba spada. Rano były 4 stopnie. No, zaciąłem tego małego cwaniaka, ale to chyba rzeczywiście jest mały, jak mała rybka. No. Jazgarek był, spadł mi. Ale jazgarek tak nie wycmokałby. Teraz widzę, cała przynęta jest, więc cały czas, kurczę. Ale jazgarek świadczy o tym, że może tam nie być innych ryb. Skoro pozwoliłem mu, żeby chapsnął taki smaczny kąsek. Teraz muszę sobie policzyć, ile to do tego końca zostało. 13 godzina. 13 za 10 to jest 10, 11, 12, 13, czyli 1,5 godziny, godzina 40. Co to jest? Kurczę. Jakoś... Chyba muszę zatapiać tą plecionkę, bo być może wcześniej nie zatapiałem, bo była taka fala, która momentalnie sprawiała, że ta plecionka wchodziła do wody, a teraz ta falka zniknęła. Być może gdzieś tam jakieś paprochy, które są na powierzchni, ściągają plecionkę i ta delikatna szczytówka na to reaguje. Dobra, teraz jest plecionka zatopiona, więc jak już będzie ruch, no to trzeba to ciąć. Mam nadzieję, że wreszcie będę skuteczny, bo ten ostatni fragment taki no nie za mocny w moim wykonaniu. O, mocny dryf się zrobił, wygina tą szczytówkę nieźle. Aż taki dryf jest... Ja nie lubię, bo on bardzo fałszuje sygnalizację brań, bo bardzo mocno wygina szczytówkę, przez to ta szczytówka, no ta najcieńsza część się wygina i
ryba musi wygiąć tą bardziej sztywną, grubszą część. Jak biorą delikatnie rybki, to skubane potrafią to wyczuć. Przy dobrym żerowaniu oczywiście nie ma to znaczenia. O, teraz było jakieś wskazanie znowu. Tylko nie wiem, czy to było już do cięcia, czy tak troszkę straciłem pewność w tym momencie. Przez te parę pustych zacięć. Zobaczę, jak przynęta będzie zjedzona, no to znaczyło, że to było... Trzeba było ciąć. Znów mi tu jakieś trzcinki powpływały. Holender. No nie ruszona przynęta. Może znowu wrócę do tego białego robaka z sochotkami. On taki celownik robi. Na pewno widać go dobrze na dnie, jest wyraźny. No bardzo nieśmiałe te leszcze. Ten to w ogóle był na tyle nieśmiały, że się jeszcze wypiął. Niestety, całe szczęście, że wyciągnąłem go z łowiska. Jest delikatne to branie. Kurczę. Zarzucę, ale przygotuję sobie jeszcze delikatniejszy przypon. Mam wrażenie, tak jakby już te leszczyki były trochę przejedzone. I ten haczyk teraz łowię 16, on im nie pasuje. Coś jest nie tak. Ewentualnie jeszcze rozważam wydłużenie przyponu, żeby ta sygnalizacja jeszcze była trochę późniejsza. Z 15 po pierwszej. Co oznacza, że do końca została godzina 15 minut. Kurczę, ta ostatnia godzina to nie była dobra. To taki trudny czas. Za dużo do tej siatki nie włożyłem. Ten duży leszcz tak jakby rozpalił moje nadzieje, że coś się zadzieje. Spudłowałem chyba ze 3 brania i to myślę, że ze 2 z nich to mogły być leszcze, bo ta przynęta wyglądała tak jak to właśnie była taka przynęta wycmokana przez leszcze, no ale spudłowałem te brania. Później miałem następne branie, zaciąłem, leszcz po chwili mi spadł i po tym leszczu się zrobiła cisza, tak jakby miałem wrażenie, że wyciągnąłem tego leszcza z łowiska, ale być może był za blisko i spłoszył całą resztę. Parę zarzutów wykonałem, niestety żadnego brania nie miałem, nic się nie wydarzyło, ale też nie miałem żadnego jazgara, więc tak po cichu liczę na to, że być może te leszcze jednak, kurczę, są tam w tym łowisku, coraz trudniej je złowić, nawet zmniejszyłem teraz haczyk, tak się zastanawiałem, może im przeszkadza, nie wiem, no już tak trochę po omacku tutaj szukam sposobu, żeby się do nich dobrać. Ale na razie jeszcze nie wiem, co tu zrobić. Została godzina 15. Rozważam tutaj przejście na tą krótszą linię, która była pewnie ze 3 godziny niedotknięta tutaj moją ręką. Dosyć dużo było tu zanęcone, więc myślę, że jeszcze coś na tym dnie pozostało. No może warto spróbować, może jeszcze na koniec troszkę coś tam się uda dołowić, a w tym czasie pozostawię tamto łowisko, żeby troszkę odpoczęło. Może nawet przed przejściem podam tam ze 2-3 jakieś większe koszyczki, żeby coś tam zostawić. Tutaj przejdę, sprawdzę, co się dzieje. Jak się nic nie będzie działo, to wrócę na tą dalszą linię i może jeszcze w końcówce uda się dołowić jakieś fajne ryby. Na razie dobrze to nie wygląda. Holender, taka cisza się zrobiła. Wcześniej miałem jakieś tam przestoje, ale to były takie przestoje, chwila, parę rzutów, nic się nie zadziało i za chwilę był leszczyk albo krąpik, albo cokolwiek się działo. Natomiast teraz jest cisza całkowita. Nie wiem, czy tam jakiś drapieżnik przypłynął i te ryby pogonił. No nie mam pojęcia. Obcierek znowu nie ma, więc chyba tych leszczy też dużych tam nie ma w tym łowisku. Jakbym miał jakieś wskazania na szczytówce, jakieś obcierki, no to bym się zastanawiał, no są leszcze, trzeba czekać aż wezmą. Natomiast tutaj no nie mam żadnej takiej sygnalizacji, żeby coś tam w tym łowisku pływało. No to już chyba będzie ostatni kubek herbaty. Kubek, co ja mówię, 3 łyki. O, tylko wziąłem się za herbatę i nastąpiło branie. Ale szarpie, ale to jakiś maluszek, bo te maluszki to tak takie elektryczne są bardzo. Ale dobry maluszek niż nic. No siedziałem jakiś dłuższy czas, nic się nie zadziało, więc dobry i ten maluszek na rozprostowanie kości.
taka rybka. Wrócił mocny wiatr. Może z tym wiatrem wrócą leszcze. Dobra, kolejnego mogę sobie tutaj odklikać. Wysiadła mi bateria i po wymianie jej nie włączyłem, ale zaraz nastąpiło branie, więc dosyć krótko mnie nie było. Mam też leszcza, chociaż to on jakoś tak dziwnie idzie teraz. Jeszcze ani razu się nie tak mocno nie szarpnął. Nie wiem czy on się zawinął jakoś tak dziwnie idzie, czy co mu się dzieje. Nie, to nie leszcz, jakiś krąpik podpięty. Tam mnie oszukał, maleństwo. No ale dobra, to mogły być też te rybki, bo też taka rybka też mogła wyssać tą przynętę. Zobaczcie, takie maleństwo. No ale też się liczy. Też kilkadziesiąt punktów do wagi będzie. Także wspominałem, że jest remis 12-12, leszcze inne ryby, ale na razie ten krąpik zdecydował, że inne ryby wyszły na prowadzenie. Tak na marginesie przypominam, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to może na chwilę przerwać oglądanie, nacisnąć kciuka w górę, subskrybować kanał, jeśli Wam się podoba. Ci, którzy jeszcze nie subskrybujecie, z góry za to bardzo serdecznie dziękuję. Wreszcie coś udało mi się znowu dołowić. Nie jest to jakiś leszcz, ale jakaś kolejna ryba do wagi. Teraz ta końcówka trudna strasznie jest. Krąb. No i krąb, no. Liczyłem na duże leszcze w końcówce. Ten jeden tak mnie troszkę rozpalił. Ale po tym jednym się skończyło. I później już się zrobiło słabo. No teraz każdą rybkę trzeba szanować i cieszyć się z tego, co bierze. Tym bardziej, że te branie już takie są nie dość, że rzadkie, to jeszcze bardzo delikatne. Ciężko wciąć te ryby. Wróciłem z powrotem do zanęty. Był moment, że łowiłem gliną z jokersem. Okej, teraz wróciłem do zanęty, bo się nic nie działo. No i jakieś branie, jakaś rybka, coś tam znowu się zadziało, no. Myślę, że to oszukane brania takie, co miałem, to myślę, że to mogą być te krąpie, bo to bardzo podobne branie. Podobnie ta przynęta też zniszczona. Tak jakbym miał kolejne branie, nie wiem, czy to jakaś mała ryba jest, co to tam na końcu. Ta, jakiś mała rybka jest. Kolejny krąpik. Dobra, jak teraz będzie następny krąb, to chyba jeszcze donęcę. Przejdę tutaj na tą bliższą odległość. Jeszcze spróbuję w końcówce. Może to donęcenie spowoduje, że coś tam przypłynie. Jeszcze zaraz zerknę na zegarek, jak to wygląda z czasem, bo to teraz już muszę podejmować decyzję. Tak tylko gadam o tym, ale na razie jeszcze nic nie zrobiłem. 45 minut do końca, więc nie wiem, z jednej strony tak widzę, że tu naprawdę słabo się zrobiło. Nie widzę, żeby ktokolwiek cokolwiek holował. Więc być może to jest taka faza, że zamiast marzyć o leszczach trzeba łowić to, co jest. Ale może warto podjąć ryzyko i dać sobie szansę jeszcze na leszcza. Musiałem nic donęcać i się okazało, że no nie, to chyba krąb będzie, ale to już będzie zdecydowanie większa ryba jak ta poprzednia. Co to tam na końcu? Jakiś leszczyk nieduży, więc być może między tymi krąpiami zakręcą się jeszcze te leszczyki. Był moment, że tam podawałem te koszyczki, tak można powiedzieć, na pusto, nic tam się nie działo, więc może tam został obszar zanęcony. A potrzebowało jakiejś zachęty w postaci właśnie zanęty, która tam zapracuje, czy tam daje jakąś taką sygnał zapachowy. Kurczę, ale mam zgrabiałe paluchy.
już nie bardzo czuję. Tak tylko wierzę w to, że tą ochotkę, którą trzymam w palcach, to ją trzymam, bo tego nie czuję. Trochę dziwnie się ją zakłada. Trzeba delikatnie, żeby nie zniszczyć. Larwy takie są. Jakiś motocyklista nie może się doczekać sezonu, bo tam słyszę, wiertarę uruchomił. O kurczę, zatapiałem plecionkę i miałem branie. Ale nie zaciąłem tej ryby. Holender, no ale mnie oszukała, skubana. A nie, ta przynęta jest cała, tak jakby gdzieś ta Kurde, może te ryby bliżej troszkę są. No bo teraz ewidentnie miałem zaczepienie o tą plecionkę. Więc te ryby gdzieś tam się kręcą, no bo to małe rybki raczej nie zahaczyłem. To przeważnie tu na kanale, tak jak zimą się łowi, no to też tak jest, że jak te leszczyki są, to plecionka opada i czuć jak tak trąca o te ryby. No nic, muszę trochę palce rozruszać, bo zimno jak cholera. No doczekałem się leszcza wreszcie. Kurczę, czyli jeszcze ode mnie nie odeszły, nic nie donęciłem, a jest leszcz i to nie będzie ten z tych najmniejszych, tylko raczej będzie, może nie największy dzisiaj, ale z tych większych. No nic, była chwila spokoju, może jednak ta końcówka, tak jak liczyłem, będzie udana i jeszcze parę ryb dorzucę do łącznej puli. No, ładna ryba chyba jest, tak dosyć duży opór stawia. Mam nadzieję, że mnie jakiś tam nie oszukał krąg, tak jak poprzednio. Idzie dnem. Co to za ryba będzie? Nie widzę. No największy dzisiaj zdecydowanie. To już około kilograma ryba. Tak mi się wydaje. Dobra, jest. Liczyłem na bonusa i na koniec dostałem. To już jak na kanał żerański, to już jest duża ryba. Jak pewnie wzięła. No dobra, podratowałem się troszkę. Ale paluchy jak zgrabiałe, tak zgrabiałe. Nic się nie zmieniło. Ojejku. Ciężko się zakłada tak przynętę. Jak przystało na dużą rybę, branie było bardzo wyraźne. Tego nie dało się przegapić. Kurczę, może będą następne. No. Była ta obcierka, teraz leszcz. 36 czy 7 minut zostało. Także może jeszcze coś tam dorzucę, tak żeby ta siateczka tak zaczęła trochę w złoto wchodzić. Za często się nie rozglądam, ale ja tutaj żadnego leszcza dookoła nie widziałem. O jednym tylko słyszałem, więc kurczę, no spodziewam się, że ten mój wynik to będzie świetny. Przynajmniej tutaj no coś znowu się zadziało. Brak skupienia, panie Niemiec. Kurczę, ale to była obcierka, bo przynęta jest nieruszona. Tak, no jak są obcierki, to są ryby. Są ryby, trzeba tylko je tutaj wyczekać i dać im chyba taką przynętę, która im będzie pasować. Chyba jednak przygotuję też większy haczyk. Nawet dla sprawdzenia wziąłem ten mniejszy i wcale tak bardzo się nie poprawiło. Przynajmniej ta reakcja nie była natychmiastowa taka. Że zmieniłem, ciach, jest poprawa, tylko no, po jakimś czasie te ryby zacząłem łowić, więc mogę przypuszczać, że nie do końca o tą zmianę chodziło. Może one potrzebowały po prostu czasu, żeby tutaj się ustawić znowu. Ale skoro teraz wziął ten leszcz, głęboko miał zassane, teraz miałem obcierkę kolejną, tak jakby one się tutaj kręciły. Spróbuję im dać taką troszkę bardziej męską przynętę. No, takie leszcze to już nie pogardzą mi białym robakiem i kilkoma pinkami. Dobra, zestaw na dużego leszcza mam gotowy. Chyba zaryzykuję, założę jakąś większą przynętę. Zastanawiam się, czy nawet dendrobeny nie założyć. Ewentualnie jakiś taki pękochotek z białym. Żeby ta przynęta tam na dnie taka była wyraźna. Także nic się nie dzieje.
Spróbuję tą większą przynętę, może to skusi do brania jakiegoś dużego leszcza. Zobaczcie, biały robak i gnojaczek. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana, tak? Tak, wydaje mi się, że mogę sobie pozwolić na takie ryzyko. W siatce mam dosyć bogato. Sprawdzę, czy ta gruba przynęta nie skusi jakiegoś fajnego leszcza. Taki kolejny by się przydał. Na pewno to waga bardzo by wzrosła. Nie jestem w stanie ocenić, jaką mam wagę. Mam 13 leszczy i 15 innych ryb. 15 innych ryb. Jaka może być średnia? No ponad kilo na pewno te ryby ważą. Liczmy, że ważą kilogram. I do tego 13 leszczy. Nawet jakbyśmy średnio policzyli, że te leszcze mają po 500 gramów. Można tak policzyć? Myślę, że można. 500 średnio. To jest 6,5 kg, 7,5 kg. No to na dzisiejsze warunki rewelacja. Ponad 6 kg jakby było, to było super. Myślę, że to jest realne. Lecz jakby miały 400 średnio, to jest 4, prawie 5 kg leszcze, no i 6 kg te inne ryby. No jest szansa na wynik ponad 6 kg, co w połowie marca przy takiej pogodzie, przy takiej zmianie pogody, no to jest na pewno też wynik niezły. Też bardzo długo tego zestawu nie będę przetrzymywał w wodzie, no bo jak przynęta jest dobra, ryby są w łowisku, to powinny wziąć. Tu nie powinienem czekać bardzo długo na te ryby. Kilka minut, nie będzie brania. Wracam do tego lżejszego zestawu i próbuję. No, znowu będzie może chwila przerwy, ale może znowu za chwilę weźmie jakiś następny leszcz. Się opłaciło. Większy haczyk, większa przynęta, pewne branie. Jedna uncjowa szczytówka się wygięła, ale on teraz idzie tak grzecznie. Nie wiem, co tu się stało. No tak ładnie bujnął się na początku, a tutaj idzie bez jakiś tam... Idzie bez walki. Co to jest? Nie jestem w stanie powiedzieć, co to za ryba, bo tak gładko tu przypłynął pod brzeg. Leszcz jest. Ojejku. Dobrze wpięty. No dobra, to trzeba przynętę ponowić. Czyli jeszcze raz. Biały robak. Malutka dendrobenka. Ruchliwa, wijąca się na haczyku. Fajnie by było, jakby te leszczyki znowu tak wróciły, żeby w miarę regularnie je łowić. Chyba ciekawą minę musiałem mieć, bo zarzucając tą przynętę, to tak zarzuciłem, żeby było, żebym nie miał sobie do zarzucenia nic, że nie sprawdziłem. Więc jak zobaczyłem, że szczytówka mi chodzi, to później na filmie zobaczę, jaką miałem minę. Chociaż powiem szczerze, że po takiej przynęcie i po tym braniu, co miałem, to liczyłem, że to będzie co najmniej taki leszcz jak ten poprzedni. No ale dobre i to. W miarę szybko nastąpiło branie. Kurczę, wygląda na to, że tu po linii, tak jak patrzę, naprawdę jest, jejku. Zobaczę wyniki, jak waga przejdzie, no to wtedy będzie wiadomo, ale ja mam wrażenie, że tu w ogóle ludzie ryb nie łowią. Nawet nie, że łowią pojedyncze, tylko ja tu nie widziałem, żeby... No sąsiedzi jakieś widziałem pojedyncze jakieś rybki zrobili i tak dalej. Patrzę, to tu podbieraka nie widziałem, ruchu nie widziałem podbieraka. Co świadczy o tym, że łowią się jakieś większe ryby. Już 25 minut do końca zostało. Także jeszcze
Kropkę nad i trzeba postawić, albo dwie. Bo tam jakieś jasne niebo. Nawet się pokazuje, ciekawe czy coś z tego będzie. Ciemne chmury odchodzą. Tam takie promienie jakieś słoneczne nawet widać przed sobą. Chmury dosyć szybko się przemieszczają, więc być może jeszcze to słoneczko zaraz tutaj będzie. Coś. Może nie będzie błękitnego nieba, ale no zdecydowanie jaśniejsze niebo tam jest. Te chmury już mają taki biały kolor, pomiędzy nich jakieś promienie widać. Tu nade mną to takie ołowiane te chmurki. No nie ponowił brania na tą większą przynętę, więc chyba czas wrócić do ochotek. Minutę wytrzymam, żeby jeszcze dać szansę, ale założę białego robaka z ochotkami. Też na ten duży haczyk, większy haczyk, ale już bez tej dendrobenki. Było coś się działo, coś tam się znowu działo, no. Grubą szczytówę tutaj mam, myślałem, że to jest to, ale to jeszcze nie ten czas. Kurczę, ja tu wspominam o promieniach słonecznych, o jasnym niebie, a tu znowu deszcz zaczął padać. Dzisiaj to jest ten dzień. No zobaczcie, śnieg z deszczem. Trochę sypie. Tutaj na tej parasolce widać. Skubane, no się ta pogoda tak zmieniła i coraz chłodniej się robi. To jasne niebo już poszło w zapomnienie. Nagle się te ołowiane chmury zrobiły jeszcze bardziej ołowiane. No i śnieg z deszczem sypie, kurczę. Także te moje torby, które wyschły, później znowu zostały zmoczone, znowu wyschły, to teraz znowu się moczą. Dmucha w oczy, żyłkę wybrzusza. Ojejku. No teraz warun się na koniec zrobił taki słaby. Gogle by się przydały. Tak by po oczach nie sypało. Dobra, jakieś mocne branie by mnie rozgrzało, jakby tą szczytówę zaczęło zabierać. Zaciąłbym i poczułbym te uderzenia, no to zawsze trochę cieplej. Oj kurczę, aż dreszcze mam z zimna. Widzę wszyscy osłonięci, skuleni. Chyba każdy tutaj cierpi teraz w końcówce. Jeszcze ze 12-13 minut zostało tych zawodów. Trafi się jeszcze jakiś duży? Tak bym chciał, ale co będzie, to zobaczę. Trochę je prowokuję, bo teraz 2 białe robaki założyłem. O, piękne branie teraz było. Te 2 białe robaczki. Ciekawe co to będzie, bo na początku się bujnęło, później stanęło. Nie wiem, czy to krom będzie, czy taki leszcz niepewny. Leszcz. Wcale nie najmniejszy, taki skubaniec, tak lekko tutaj szedł. Zobaczcie. 400-500 gramów. No na pewno ładnie się będzie prezentował. Także ponawiam próbę. Leszcze, reszta świata 15-15. Nawet ze wskazaniem dla leszczy, bo w tej reszcie świata jest 1 jazgar. 6 minut do końca, więc plan minimum to jest 1 leszcz, czyli tak. Plan maksimum 2 leszcze, czyli tak. Coś zaciąłem, więc ten plan minimum może się ziścić, ale ten leszczyk akurat chyba duży nie jest. Nie wiem, czy to krom będzie, co to będzie.
Nie no, Lesz, tak on idzie delikatnie. Chyba nie ma pewności. Ojejku, ale one chodzą jak wariaty. Dobra, udało mi się go podebrać. Taki ze 300 gramów. Plus roślinka. Ojejku. Te rośliny to gdzieś tu wyłapał przy brzegu, bo zaczął przecież jeździć jak szalony. No dobra, czyli plan minimum wykonany. Walczę o to, żeby wykonać plan maksimum. O, jest sygnał na 5 minut do końca, czyli ja muszę zweryfikować. 5 minut do końca zawodów jest. Także teoretycznie jest możliwe, żeby jeszcze jednego do kolekcji dorzucić. Leszcze wygrywają zresztą świata. Postaram się, żeby to zwycięstwo było zdecydowane, czyli jeszcze jeden. No przysiągłbym, że było branie. No i mam rybę. Nie taką dużą jak tamte, ale krąb. Kurczę, to oznacza, że reszta świata remis. Ale nic. Jeszcze jednego może uda mi się złowić. Szybko nastąpiło branie. Zarzucę i zerknę, ile mi do końca pozostało. Według mnie też ze 2-3 minuty zostały. O, takie 1,5 bym powiedział. Także panie leszczu, brać szybko, żebym zdążył wyholować. Zostało mi jakieś pół minuty, 40 sekund, więc ta ryba musiałaby teraz wziąć, żebym zdążył ją wyholować. Ciekawe, czy weźmie, czy nie. Ta końcówka była dobra. To był dobry okres. Pewne zacięcia, dobre brania. No nie zdążyłem. Czekam na wagę teraz. Zobaczcie ryby. Także trochę tego jest. Zaraz kamerę przekażę komuś, poproszę, żeby mi przytrzymał. Czysto? Czysto. To będzie lepiej jak 7. Tu. Nie wiesz, po co będziesz brał ten. Weź. Prawie dycha. Co tak idzie, Grzesiu? Grubo ponad 6. 9,840. Dam o zdjęcie. Zdjęcie, bardzo chętnie, tak? Bardzo proszę. Ojejku. Dziękuję. Dobra. Nie doszacowałem tych ryb. Zobaczcie tu. Ponad... Prawie dycha wyszła. 9,800. Myślę, że wiadro doszło do tego. No to ponad 9 kg tego było. A się jeszcze tego leszczyka uwolnię, bo nie w którą stronę płynąć. Ten krąb też jakiś tak... O, dobra, poszły. Zaraz jeszcze wam kilka słów od siebie na koniec powiem. Sektor chyba wygrałem, a jak będzie w całości, to dam znać. Dobra, auto po zawodach spakowane. Jakieś śmieci pozbierałem. Zobaczcie, zawalony. Dobra, zawody się skończyły. Jeszcze wyników ostatecznych nie znam. Na pewno wiem, że miałem 9,840 i to pozwoliło mi wygrać jeden sektor federowy, 13 osób. Drugi wynik był 3,900, więc taka dosyć bezpieczna przewaga. To jest waga z wiaderkiem, więc
Realnie ryb tam było no, ponad 9 kg, bo wiaderko waży niecałe 800. No, uważam, że świetny wynik. Naprawdę nie spodziewałem się, jeszcze szczególnie po tym, co wczoraj było na treningu. Najlepszą przynętą to chyba była ochotka z jakimś białym robakiem albo spinką. To najwięcej na te ryb złowiłem. Ale też w końcówce na białe robaki. Wcześniej na dendrobenę z białym. Więc te ryby tak jakby chciały troszkę większych przynęt. Przynajmniej w końcówce, tak jak one przyszły, co mówiłem, że nie mogę nic złowić, to był moment, że chyba te ryby były. Tylko trzeba było dobrać im odpowiednią przynętę. No ale nic, no jakaś tam lekcja dla mnie jest. Jeszcze pewnie się połączę, żeby powiedzieć, jak to ostatecznie wypadło. Zobaczcie, jaki żureczek. Dostałeś jajo, czy już się I będę miał takie fajne towarzystwo do tego żureczka. Jacy szczęśliwi! to drugi w twoim sektorze. A, drugi u mnie w sektorze. Piąteczka. Gratulowałem. To jest pan Krzysio. Czekajcie, bo tu... Dostaliście jaja, czy nie? Zobaczcie, ja mówiłem w czasie tego łowienia, że w kobyłce to tak fajnie, bo będzie żarcie. Nie zdążyłem o tym powiedzieć, ale teraz o. Żureczek. Czekajcie, ja zjem zanim oni zjedzą. Na bogato, wersja na bogato. Z jajeczkiem. Kurde, ile się nakroili tej kiełbasy. Kiełbasy. Jest z nami Plastuś? Chlebek. Czapeczka na bok. Mamy ładny fryz? Bywało lepiej. Dobra, ja się nie przejmuję. W aucie dzisiaj zacząłem, w aucie też dzisiaj skończę. Znowu jakiś deszczyk zaczął padać, już jesteśmy po zakończeniu. Okazało się, że wygrałem sektor, wygrałem część federową. W części spławikowej, z tego co słyszałem, to około 5 kg chyba wygrało. Jeżeli się pomylę, to wrzucę też spławikowe wyniki na koniec tego filmu, ale tak słyszałem, więc ten mój wynik, no jestem z niego zadowolony, chociaż mam jakieś tam przemyślenia, że można było lepiej. Miałem momenty takie, gdzie nie mogłem tej ryby złowić i zdaję sobie sprawę, że no to był moment, gdzie trzeba było coś tam zrobić, żeby te ryby złowić. Myślę, że większa przynęta by wtedy zadziałała, no ale nie sądzi się zwycięzców. Bardzo się cieszę, że udało mi się dzisiaj wygrać te zawody. Jak widzieliście, fajne jedzenie po zawodach, super atmosfera oczywiście na zawodach w Kobyłce, więc jeszcze raz zapraszam do koła w Kobyłce. Koło 29 Kobyłka. Opłaty można zrobić w sklepie Rybka w Kobyłce. Także jak ktoś szuka koła, to zapraszam. No i tyle, no bardzo dziękuję, że zostaliście do końca filmu. Dajcie znać, czy chcecie oglądać taki film, bo tak naprawdę wielu kadrów nie ma, tu nie ma jakichś bajerów, ja tam jakiś przebitek nie robię, bo w czasie zawodów nie mam nawet jak tego zrobić. No, ale trochę jest gadania. Dajcie znać, czy chcielibyście takie filmy oglądać. I do zobaczenia w następnym filmie.